Glicyna bardzo często pojawia się w poleceniach na sen i wyciszenie. I zaraz potem pojawia się rozczarowanie. U jednych działa, u innych kompletnie nie. Problem w tym, że glicyna nie jest ani hormonem, ani lekiem nasennym. Nie wyłącza mózgu i nie wymusza snu. Dziś wyjaśnimy, jak naprawdę działa glicyna, dlaczego jej efekt bywa subtelny i czemu u części osób jest odczuwalny, a u innych praktycznie żaden. Czym tak właściwie jest glicyna? Glicyna to najprostszy aminokwas w organizmie człowieka. Jest składnikiem białek, kolagenu i bierze udział w wielu procesach metabolicznych. Co istotne, glicyna nie jest substancją obcą dla naszego organizmu. Produkujemy ją sami, a dodatkowo dostarczamy ją z dietą. To ważne rozróżnienie, bo mówimy o związku fizjologicznym, a nie o czymś, co nagle i sztucznie zmienia pracę mózgu. W układzie nerwowym glicyna pełni rolę neuroprzekaźnika hamującego. Jej działanie jest szczególnie istotne w rdzeniu kręgowym i pniu mózgu. W praktyce oznacza to, że może zmniejszać pobudliwość neuronów i wpływać na równowagę między pobudzeniem a hamowaniem w układzie nerwowym. To właśnie ten mechanizm tłumaczy, dlaczego glicyna bywa kojarzona z wyciszeniem. Nie dlatego, że usypia, ale dlatego, że delikatnie obniża napięcie neuronalne. Glicyna a sen, co mówią badania? Badania kliniczne nad glicyną nie są liczne, ale są dość spójne. W części z nich obserwowano poprawę subiektywnej jakości snu oraz łatwiejsze zasypianie i lepsze samopoczucie następnego dnia. Co ważne, te badania nie dotyczą leczenia bezsenności klinicznej. Dotyczą raczej jakości snu u osób względnie zdrowych. I to jest kluczowe, bo glicyna nie skraca snu, nie wymusza go i nie zmienia jego architektury w sposób farmakologiczny. Mechanizm działania glicyny nie polega na sedacji. Nie działa jak tabletka nasenna. Jednym z obserwowanych efektów jest obniżenie temperatury ciała w nocy, co sprzyja fizjologicznemu procesowi zasypiania. Można więc powiedzieć, że glicyna wspiera naturalne warunki do snu, zamiast sztucznie go wywoływać. Dlatego nie powoduje uczucia otępienia ani odcięcia. Dlaczego glicyna nie działa u każdego? Bo problemy ze snem mają bardzo różne przyczyny. Jeśli trudności z zasypianiem wynikają z przewlekłego stresu, zaburzeń lękowych, problemów hormonalnych albo po prostu złej higieny snu, glicyna nie rozwiąże przyczyny. Może delikatnie modulować objawy, ale nie zastąpi pracy nad źródłem problemu. I to jest powód, dla którego część osób mówi: u mnie nie zadziałała. I to nie musi oznaczać, że glicyna jest nieskuteczna. Warto też jasno odróżnić glicynę od innych popularnych środków. Nie działa jak melatonina, bo nie reguluje zegara biologicznego. Nie działa jak leki nasenne, bo nie powoduje sedacji. Nie działa jak alkohol, bo nie zaburza architektury snu. To zupełnie inna kategoria. Łagodne, fizjologiczne wsparcie, a nie narzędzie do wyłączania snu. Najczęstsze mity o glicynie. Pierwszy mit: glicyna działa jak tabletka nasenna. Nie, jej działanie jest subtelne i pośrednie. Drugi mit: im więcej, tym lepszy sen. Nie, większa dawka nie oznacza silniejszego efektu. Trzeci mit: skoro to aminokwas, to zawsze zadziała. Efekt zależy od tego, jaki jest mechanizm problemu ze snem. Podsumowanie. Glicyna jest naturalnym aminokwasem. Pełni funkcję neuroprzekaźnika hamującego i u części osób może wspierać proces zasypiania. Działa łagodnie, fizjologicznie i nie jest rozwiązaniem każdej bezsenności. Jeśli ktoś obiecuje, że glicyna wyleczy problemy ze snem, to już wiesz, że upraszcza temat. Jeśli chcesz kolejny odcinek, w którym w podobny sposób rozłożymy na czynniki pierwsze wskazany związek, może GABA albo inne aminokwasy w kontekście snu, napisz w komentarzu. Zostaw subskrypcję, jeśli cenisz spokojne, rzetelne podejście do suplementów. To była Tabletka Wiedzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.